Jak to się nazywało? Apfelstrudel mit Vanillen. Zależy, czy wymawiają to Niemcy, czy wymawiają to Austriacy. Apfelstrudel mit Vanillesoße. Tak mówiono w Austrii, gdzie spędziliśmy kilka ostatnich dni tegorocznych wakacji. Ci, którzy mogą jeść gluten, Pszenicę. ci, którzy mogą jeść jajka, ci, którzy jadają jajka, bo my możemy jeść jajka, ale nie jadamy. Chociaż nie zawsze. Apfelstrudel nie zawsze jest z jabłkami. Z jabłkami jest zawsze. Apfelstrudel nie zawsze jest z jajkami. Ale bywa z różnymi tłuszczami. Czasami zwierzęcy, czasami olej. Czasami masło, a czasami nawet zdarzy się do ciasta dodać komuś smalec. Apfelstrudel jest genialny, bo bywa również z lodami waniliowymi i bitą śmietaną. Można zrobić w wersji wegańskiej, ale nam najbardziej podobał się Apfelstrudel mit Vanillensoße. Tak to było? Nie, Apfelstrudel mit Vanillesoße, czyli strucla jabłkowa z sosem waniliowym. Zapraszamy. Podstawą takiego sztrucli, jakkolwiek, jest bardzo cienkie ciasto przypominające ciasto filo, które na pewno bardzo trudno wykonać w wersji wegańskiej bezglutenowej i mamy tutaj pewien ratunek. Mamy ratunek w postaci papieru ryżowego. Zaczniemy jednak od przygotowania jabłek. Kroimy na pół i jeszcze raz na pół. Wyciągamy gniazdo nasienne. I taką ćwiartkę kroimy jeszcze raz po długości na pół i na takie niezbyt cienkie plastry. W trakcie tego krojenia mogę Was zachęcić do oglądania innych wypieków Atelier Smaku. Słodkie wypieki znajdziecie tutaj. Tu jest cała playlista, jeśli Wam się spodoba to ciasto. Polubcie ten odcinek. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie kanał Atelier Smaku i najlepiej dodatkowo przyciśnijcie ten dzwoneczek. On wtedy pozwoli Wam być na bieżąco ze wszystkim tym, co dzieje się w naszej kuchni. Najlepiej gotujcie z nami. Próbujcie i twórzcie swoje przepisy. Tak pokrojone jabłka wrzucamy do miseczki. I wrzucamy rodzynki, które oczywiście wcześniej sparzyliśmy, żeby pozbyć się różnych nieczystości. I dodajemy część brązowego cukru pudru, bo trochę zostawimy do posypywania papieru ryżowego. W międzyczasie zmiksujemy troszeczkę orzechy, ponieważ nie mogą być w całości, ale też nie mogą być orzechową mąką. A do jabłek dodajemy część cynamonu. Można takie orzechy troszeczkę podprażyć na patelni, ale nam się chyba nie chce. Będzie równie smaczne z nieprażonymi. Jabłka mieszamy z cukrem i cynamonem. Oczywiście z rodzynkami, no i z orzechami, które dodajemy na końcu. Dodajemy część mąki ziemniaczanej, mniej więcej łyżkę wystarczy. I w ten sposób sok, który powstanie w trakcie pieczenia, zostanie pochłonięty przez mąkę ziemniaczaną. Odstawiamy na bok i zabieramy się za ciasto. Papier ryżowy odkładamy na chwilę na bok, na talerz nalewamy wodę. Uważając, żeby nie nalać wody do tłuszczu kokosowego, który wcześniej wstawiliśmy do zlewu, aby pobył chwilę w kąpieli wodnej i zmienił swoją konsystencję na płynną. Noże odkładamy na bok. Już nie będą nam potrzebne, ale za to bardzo potrzebne będą nam maty silikonowe. Kładziemy je na deski. I każdą z nich zwilżamy na środku olejem kokosowym, żeby pierwsza warstwa papieru ryżowego też była fajnie nasmarowana, bo ciasto ma być chrupiące. Bierzemy papier ryżowy, wkładamy go do wody. I układamy. Się miękki. I układamy naprzemiennie tak, żeby stworzyć płaty ciasta takiego pomiędzy filo a francuskim. I pamiętamy o tym, żeby każdy z płatów papieru ryżowego był dobrze posmarowany tłuszczem, bo inaczej nie będzie chrupiące i delikatne, jak się upiecze. Pamiętajmy o tym, żeby poszczególne płaty separować. Cukrem pudrem wymieszanym z cynamonem. Robimy to za pomocą siteczka, oprószamy. I ostatnie dwa, tak żeby się zazębiały z całą resztą, kładziemy na sam środek. Spód środka ciasta musi być najgrubszy i najmocniejszy. Tłuścimy. Posypujemy cukrem pudrem i zabieramy się za przekładanie jabłek. Robimy taki prostokąt na środku, tak żeby nam zostały z każdej strony boki do zwinięcia. Przechodzimy do zwijania, łapiemy papier ryżowy, zakręcamy i następnie zawijamy po szerokości. Pamiętajmy o smarowaniu za każdym razem olejem każdej kolejnej warstwy, żeby ciasto po wypieczeniu było chrupiące.
Wierzch oczywiście posypujemy również cukrem pudrem z cynamonem i przekładamy ciasto na blachę wyłożoną pergaminem i posmarowaną tłuszczem kokosowym. Wszystko piękne, gotowe, pachnące trochę jeździ. Prawie. Możemy to wstawić do piekarnika nastawionego na 180 stopni na termoobieg na około 45 minut. Używając separatora i połowy naszego piekarnika, dzięki czemu zaoszczędzimy trochę czasu i energii. Kuchnia już jest ogarnięta i musimy przystąpić do zrobienia sosu waniliowego. Możemy? Chcemy. Chcemy, absolutnie chcemy. Mamy tutaj mleko sojowe. Najpierw odrobinę tego mleka odlejemy do skrobi ziemniaczanej, żeby ją rozprowadzić na zimno, a całą resztę podgrzewamy. Następnie dolewamy mleczka kokosowego, dosypujemy brązowego cukru pudru. Dodajemy zmielony brązowy cukier z laską wanilii. Zagotowujemy, pamiętając, żeby cały czas mieszać, aby mleko sojowe z kokosowym nam się nie przypaliło. I w tym samym czasie mieszamy skrobię ziemniaczaną z mlekiem sojowym. Mamy idealnie wymieszane. Gdy mleko zaczyna się gotować, dolewamy Skrobię z mlekiem do mleka z wanilią i szybciusieńko mieszając doprowadzamy jeszcze raz do wrzenia. I sos mamy gotowy. Jeżeli podoba Wam się nasza bezglutenowa kuchnia wegańska, zasubskrybujcie kanał Atelier Smaku na YouTubie. A na stronie ateliersmaku.pl znajdziecie dokładne przepisy, informacje o warsztatach, o food truckach oraz nasz sklep internetowy. Jabłkowe ciasto gotowe, gorące i pachnące cynamonem. Można je kroić na kawałki również. i serwować w podgrzanych talerzach. Chociaż uważajcie, żeby troszkę przestygło. W Austrii jada się to z pomocą łyżki i widelca. My jeszcze użyjemy dzisiaj noża, żeby sobie poradzić z tym nieco innym wegańskim i bezglutenowym ciastem francuskim. Ta łyżka oczywiście jest niezbędna. Ona służy do wyjadania resztek waniliowego sosu z talerza. Smacznego i na zdrowie! Jeżeli zainteresował Was nasz system zdrowego gotowania, Więcej informacji znajdziecie w opisie.